Motoryzacyjne marzenia są jak emerytura w ZUS-ie. Istnieją z tyłu głowy, ale nie liczyć na ich ziszczenie. Niektórym jednak udaje się dosięgnąć samochodowych gwiazd i w ich garażu ląduje Ferrari czy Aston Martin. A co jeśli za wszelką cenę chcielibyśmy posmakować tego ekskluzywnego świata, ale portfel nie jest z gumy? Przygotowaliśmy zestawienie 5 aut marek ultra luksusowych, które są tańsze niż myślicie. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Posiadanie samochodu od zawsze było raczej zabawą dla uprzywilejowanych. Przez lata powstało niezliczenie wiele samochodów spod znaczka marek, których klienci nie zastanawiali się nad przyziemnymi sprawami jak rosnące raty kredytu hipotecznego. Jednakże, jako że nie wymyślono jeszcze oddzielnych rzeczywistości dla bogatych i biednych, to niestety wiele modeli superluksusowych producentów zostało opanowanych przez dwie ciemne moce. Proces starzenia oraz niewidzialna ręka przebrzydłego, wolnego rynku. Oznacza to, że niektóre wozy rzeczonych producentów straciły po latach na wartości na tyle, że ich kupnem może zainteresować się klient mniej zamożny w pieniądze, ale bardziej w motoryzacyjną fantazję i nieodpartą chęć robienia sobie fiskalnej krzywdy. Nikogo jednak nie namawiamy, mówimy tylko, że można. Czy produktom Ferrari kiedykolwiek czegokolwiek brakowało? Włosi znani z, nie oszukujmy się, wybitnej zdolności do samokrytyki stwierdzili, że owszem, autom z Maranello brakowało prostych rozwiązań i komfortu użytkowania. Z jednej strony ten tok rozumowania jest dość spójny, lecz z drugiej strony można było mieć pewne obawy, dokąd to może zaprowadzić. Efektem implementacji nowej, powiedzmy, filozofii marki było Ferrari Mondial. Wprowadzony na rynek w 1980 roku model charakteryzował się układem miejsc 2+2. Uwaga, przy silniku umieszczonym centralnie i bardziej ergonomicznym niż w innych Ferrari wnętrzem, lepszym wyposażeniem, prostszą konstrukcją podwozia, przez co eksploatacja miała sprawiać mniej problemów. Wprowadzono nawet hydrauliczne wspomaganie pedału sprzęgła, dzięki czemu nie trzeba było mieć nogi Roberto Carlosa, żeby go wcisnąć. No i świat i ludzie, i to dosłownie. Mondial odebrano z umiarkowanym entuzjazmem. Z jednej strony ceniono ludzkie podejście, z drugiej ganiono niepotrzebne kompromisy, które objawiały się m.in. słabymi osiągami pierwszego wcielenia. Z czasem udoskonalono konstrukcję, a ostatni egzemplarz, pod nazwą Mondial T, zjechał z linii produkcyjnej w 1993 roku. Po latach okazało się, że duża podaż, wyprodukowano ponad 6000 sztuk, oraz stosunkowo mały popyt spowodowany niskim współczynnikiem posiadania wpłynęły na relatywnie niską cenę. Dziś Ferrari Mondial możemy dostać za około 200 000 złotych. Trzeba to przyznać, nazwa Aston Martin wzbudza pewien respekt. Ale musimy to dobrze zrozumieć. Szacunek ten jest oparty na bogatym dorobku, ale też takiej nonszalancji. Na pewno nie jest niemiecko-pruski, czyli taki jak dobrze znamy z czasów szkolnych. Oparty na strachu i ślepej podległości wyższemu hierarchii. Tak samo jak chcielibyśmy być kiedyś tak szanowani jak w pierwszym przypadku, który wymieniłem, tak samo chcielibyśmy jeździć Aston Martinem. Paradoksalnie nie musi to być zachcianka super trudna do spełnienia. Model DB7 to najprawdziwszy Aston, który został bohaterem angielskiej marki. Wchodząc na rynek był ostatnią deską ratunku Aston Martina. Wcześniej angielski producent wytwarzał około 100 aut rocznie, więc nowy właściciel Aston Martina, czyli Ford, był zdesperowany, by sprzedaż gwałtownie wzrosła. No i tak się stało, więc akcjonariusze amerykańskiego potentata krzyczeć na Henry'ego Forda II nie musieli. Sam proces powstawania tego auta był angielski aż do bólu. Nadwozie powstawało na bazie prototypu Jaguara o nazwie XJ41, który projektował Ian Calum. Silnik również zapożyczony z Jaguara, czyli o oznaczeniu AJ6, później zastąpiony V12, doposażony w sprężarkę mechaniczną. Efekt zaprezentowany na genewskim Motor Show Gran Turismo olśniło ekspertów i publiczność. Późniejsze testy drogowe potwierdziły początkowy entuzjazm, co zaowocowało fantastycznymi, jak na Aston Martina, wynikami sprzedaży. Przez dekadę sprzedano nieco ponad 7000 egzemplarzy, co historycznie było wynikiem spektakularnym dla Anglików. Dziś jednak, jak niemal każde brytyjskie auto z tamtych czasów, DB7 możemy nabyć za ułamek ceny początkowej. Ceny startują już od około 100 000 złotych, ale wystarczy dołożyć kilkadziesiąt patyków do naprawdę zadbanej sztuki.
To raczej niedużo jak za angielskiego weterana walk o życie brytyjskiej szlachetności. Cayenne uratowało Porsche. Ten nieco wyświechtany, choć zgodny ze stanem faktycznym slogan był przyczyną ogromnego bólu istnienia wielu fanów marki, ale również szeroko pojętego świata motoryzacji. Niektórzy krzywo patrzyli już na Boxstera, ale SUV Porsche wywołał u nich takie zażenowanie i zawód, jak u niektórych wiadomość, że ich syn jednak nie będzie prawnikiem. Odchodząc na chwilę od frustracji. Projekt Cayenne był pieczołowicie przygotowany. Opracowano go wspólnie z Volkswagenem, stąd obecność bliźniaczego Touarega w tym samym czasie. Oba samochody miały być konkurencją dla Mercedesa ML oraz BMW X5, które pod koniec lat 90. zaczęły święcić rynkowe triumfy. Projekt pierwszego SUV-a Porsche był na tyle poważny, że postanowiono zbudować specjalną fabrykę w Lipsku, w której składano ten model. I tak w 2002 roku model ten ujrzał światło dzienne, czym zszokował cały motoryzacyjny świat. Pomijając ten szok, to był on kwintesencją tego, co kryje się za skrótem SUV, czyli Sport Utility Vehicle. Wymieniając po kolei. Cayenne był najbardziej sportowo prowadzącym się autem tego typu na świecie, co nie było dziełem przypadku. Przykładem niech będzie zmieniony w stosunku do Touarega napęd na 4 koła. W Volkswagenie rozkład wynosi 50/50 między osiami, a w Porsche na tył wędrowało aż 62% mocy i momentu obrotowego, przez co wóz lepiej się prowadził i lepiej kleił do podłoża. Przechodząc do słowa utility. Cayenne było świetnie wyposażonym, no może poza bazowymi wersjami, przestronnym, ale również świetnie spisującym się w terenie autem. To ostatnie nie zostało jednak sprawdzone przez pierwszą lepszą żonę piłkarza, ale m.in. podczas rajdu Trans-Syberia, na cześć którego nazwano specjalną edycję tego modelu, no o czym możecie przeczytać w 220 numerze Classic Auto. No dobrze, to dlaczego dziś Porsche Cayenne pierwszej generacji jest tak tanie? Bynajmniej nie jest to efekt bojkotu petrolheadów. Pierwsze wcielenie tego wozu było po prostu awaryjne. A co za tym idzie, niewiele osób jest na tyle szalonych, by kupić sobie ponad 2-tonowego, 20-letniego kota w worku. Jakbyście jednak należeli do tej grupy szaleńców, to pierwsze wcielenie Cayenne możecie dostać już za około 20-30 tysięcy złotych, choć za egzemplarz, który być może nie będzie wymagał generalnego remontu, musielibyście zapłacić około 50 tysięcy. Nie oszukujmy się, lubimy sobie ułatwiać życie i kategoryzować. Ludzi możemy podzielić na inteligentnych i tych, po których tego nie widać. Auta egzotyczne na te supersportowe oraz ultraluksusowe. Rolls-Royce można zdecydowanie zaliczyć do tej drugiej sekcji. Trudno wymienić jakąkolwiek inną markę, która bardziej wyrażałaby imperialistyczne dziedzictwo brytyjskiej rodziny królewskiej, choć w ich flocie znajdowały się też samochody innych mniej prestiżowych producentów. W pewnym sensie historia Rolls-Royce'a była tożsama z kondycją Imperium Brytyjskiego. Po II wojnie światowej potęga Wielkiej Brytanii zaczęła karleć, głównie przez nieustanne poczucie wyższości wobec innych państw, którym nikt chyba nie powiedział, że są wobec Zjednoczonego Królestwa państwowymi paprochami, więc zaczęły rozwijać się dużo szybciej. Stan brytyjskiej luksusowej motoryzacji był podobny. W latach 60. XX wieku dostrzeżono, że Rolls-Royce'y to nadal imponujące wozy, ale już przestarzałe i niemal karykaturalne w swojej archaiczności. Szczególnie w porównaniu chociażby z Mercedesami. W 1965 roku rozpoczęto produkcję pierwszego modelu w historii marki z nadwoziem samonośnym i nazwano go Silver Shadow. Wprowadzenie tego auta na rynek było jak najbardziej potrzebnym zabiegiem odświeżającym, wszak nawet barokowe meble potrzebują dotyku mikrofibry. Nowe, pudełkowate nadwozie dużo lepiej wpisało się w ówczesne trendy. Zespół napędowy wprawdzie przeniesiono z poprzednika, lecz w 1969 roku wprowadzono słynny silnik 6,75 litra V8, bardziej w większości znany z Bentleyów. Zawieszenie i układ hamulcowy pochodził, uwaga, z Citroena. Tak, słynny francuski system hydropneumatyczny został zastosowany w brytyjskiej limuzynie. To niezbity dowód na to, że biznes waży więcej niż nawet najbardziej zawiły konflikt. Silver Shadow był udanym produktem. Do dziś dzierży tytuł najlepiej sprzedającego się auta w historii marki. Dziś jednak jego wartość jest wprost proporcjonalna do wpływu króla Zjednoczonego Królestwa na politykę państwa. W czasie pisania tego artykułu na polskich portalach ogłoszeniowych można zauważyć duży rozstrzał cenowy.
Najdroższe egzemplarze są wystawione za ponad 100 000 złotych, jednak szukając na zagranicznych stronach internetowych możemy znaleźć sztuki, które wydają się być w relatywnie dobrym stanie, a ich cena oscyluje w okolicach 10–15 tysięcy euro. Świat sportowych limuzyn zawsze był nieco osobny. W latach 80. i 90., czyli wtedy, kiedy Niemcom się jeszcze chciało, to oni zdominowali ten rynek. Dla tych, którym niemiecki brutalizm i niezdrowy profesjonalizm wadził, były produkty włoskie, a tam na rynku szybkich i luksusowych sedanów rządziło Maserati z modelem Quattroporte. Niedawno Włosi zakończyli produkcję tego modelu, co generalnie ma sens, bo sprzedaż tego auta w ostatnich latach szarowała pod nie tak mocno, jak poziom gastronomii nad polskim morzem. Idąc dalej w te nadbałtyckie porównania, jak słyszymy nazwę Maserati Quattroporte, to kojarzymy ją z nie lada kosztem. Tak samo jak zobaczymy w menu dorsza z frytkami, zestawem surówek i uwaga, burżuazja alert, napojem. Rzeczywistość jest jednak inna, w szczególności gdy zerkniemy na ceny generacji 4. i 5. My skupimy się na 5. wcieleniu, gdyż to kolejny z wozów serii naprawdę to już takie stare. Tak, Quattroporte Tipo M139 ma już 22 lata. Można stwierdzić, że to ostatni taki sedan z Półwyspu Apenińskiego. Prawdziwe V8 konstrukcji Ferrari, w zależności od wersji rocznika, mające 4,2 lub 4,7 litra pojemności, wydające cudowny dźwięk, który trudno pomylić z innym samochodem. Układankę uzupełniały wspaniałe, choć włoskie w swojej ergonomii wnętrze, piękne nadwozie oraz układ jezdny, który dla niektórych był nieco za twardy, ale odzwierciedlał charakter tego samochodu. No dobrze, skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak tanio? Koszt zakupu Quattroporte to niestety dopiero początek długiej wyliczanki kosztów. Awarie awariami, bo kto się nie spodziewa usterek we włoskim aucie, niech na leczenie psychiatryczne uda się. Ale koszt ich naprawienia jest czymś imponująco przerażającym. Obrazując to przykładem. Przedni amortyzator kosztuje około 2,5 tysiąca złotych, a to tylko początek, bo lista tego, co może się popsuć, jest dość długa. I jeśli jesteście jednak wystarczająco odważni lub odważnie gospodarujecie swoją inteligencją, to Quattroporte generacji M139 możecie mieć już za około 50–60 tysięcy złotych. Czasami jest tak, że dajemy swoim natrętnym myślom wygrać z silną wolą. Wtedy pojawia się realny pomysł kupienia jakiegoś nierozsądnego auta. A jak ktoś ma bujną wyobraźnię, to może zakończyć z którymś z wozów, o którym wspomniałem. Wyliczanka aut niedrogich, lecz z drogim znaczkiem się wszak na powyższej liście nie kończy, więc dajcie nam znać, czy myśleliście kiedyś o zakupie tego typu samochodu, a może już to zrobiliście. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach i do zobaczenia w następnym odcinku na kanale Classic Auto. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.